Od czasu, gdy jako ludzkość zaczęliśmy mieć dostęp do bieżącej wody, zaczęły nas nawiedzać wypadki związane właśnie z tą wodą. Wielu z nas miało okazję uczestniczyć w tych wypadkach jako sprawcy, widzowie, czy też świadkowie, albo ofiary. Jak przeciwdziałać temu, by żywioł wody nie pustoszył naszych mieszkań, czy też tym bardziej naszych portfeli? Trudna sprawa, ale wiem jak spowodować, byśmy mogli zareagować na czas, by te szkody były jak najmniejsze. Cześć, tu Greku. Dziś zajmę się czujnikiem Smart Water Leak. Sensor od WUX, czyli R7050, działającym w technologii Zigbee. Czujnik, jak to urządzenie przeznaczone do tego celu, posiada certyfikat wodoodporności IP67. Do działania niezbędne jest korzystanie z bramki Zigbee. Bramka może być od WUX, jak i generyczna, dowolna bramka Tuya SmartLife. Protokół komunikacji Zigbee to wersja 3.0. Czujnik działa na tradycyjnych odległościach 10-30 metrów i jeżeli zależy nam na większych odległościach, warto dołożyć jakieś urządzenie pośredniczące. Wilgotność robocza to od 0 do 100% wilgotności względnej. Temperatura pracy od -10 do +50 stopni Celsjusza. Pudełko w standardowym designie od WUXa, schludne i naprawdę fajnie zaprojektowane. W pudełku znajduje się czujnik, klucz do otwarcia klapki oraz tradycyjnie instrukcja obsługi. Na spodzie czujnika znajduje się klapka, pod którą mieści się, a raczej nakrętka, pod którą mieści się bateria CR2032, czyli standardowa guzikowa bateria. Znajdziemy tu również przycisk Reset, za pomocą którego będziemy w stanie wprowadzić urządzenie w tryb parowania. Sam czujnik ma niewielkie rozmiary, bo jest to 60 na 60 na 22 mm. Czujnik opiera się na prostej zasadzie pomiaru rezystancji pomiędzy dwoma metalowymi elementami. Woda przewodzi prąd. Jeżeli to przewodnictwo pojawi się, to zostanie wyzwolony alarm. Minimalny poziom wykrycia wody to 0,5 mm. Powyżej 5 mm już tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe wody, 0,5 mm to naprawdę bardzo niewiele. Przejdźmy do procesu parowania czujnika i dodajmy go do aplikacji. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, urządzenie jest urządzeniem Zigbee, czyli do pracy potrzebuje bramki Zigbee. W moim przypadku będzie to bramka ethernetowa, która już gościła na moim kanale. I aby to urządzenie do bramki dodać, przytrzymujemy przycisk parowania. Ja sobie wejdę w brameczkę i zrobię dodaj urządzenie. Przytrzymujemy przycisk Reset. Urządzenie R7050V2 Water Leak Sensor od WUX zostało wykryte. Potwierdzam dodanie. Klikam zakończ. I urządzenie zostało dodane do naszej sieci domowej Smart, czyli do aplikacji Tuya. I teraz dodamy trochę wody do tego czujniczka i zobaczymy, co się wydarzy. Jak widzicie, woda spowodowała wyzwolenie alarmu i cały czas ten alarm jest, ale kiedy podniesiemy czujnik, woda przestaje
wyzwalać stan zagrożenia. Otóż mam tutaj wodę zdemineralizowaną i zobaczymy, jak czujnik zareaguje w momencie, kiedy dostanie wodą zdemineralizowaną, czy ją wykryje. Również, jak widzicie, również zalanie zostało wykryte. No dobrze, teraz zajmijmy się samą aplikacją. Aplikacja jest w stanie wykryć zagrożenia. Mamy tutaj ostatnie rekordy, które dotyczą samego czujnika. Tutaj mamy automatyzacje, które zostały wykonane i w momencie, kiedy alarm zostaje wyzwolony, może coś się wydarzyć. Co ma się wydarzyć, to tak naprawdę zależy od nas. I jeszcze jedna rzecz, zaraz po dodaniu urządzenia warto w tym miejscu przerzucić na automatyczne aktualizacje, wtedy zawsze będziemy mieli najnowszą wersję oprogramowania układowego urządzenia, które mamy właśnie dodane do sieci. Dobrze. Jeżeli chodzi o sam czujnik, no to on może być elementem, a raczej być starterem scen, które będą wykonywane. Więc jeżeli teraz zrobimy przykładową scenę. Jeżeli czujnik wykrycia zalania, alarm zostanie wyzwolony, czyli woda zostanie wykryta, wtedy na przykład zrobimy tak, że może zostać wykonana scena, która składa się z kilku elementów, na przykład świecenia się jakiejś żarówki, albo po prostu zostanie wykonana kolejna rzecz. Znaczy, kolejne urządzenie z naszego domu zostanie wyzwolone do działania. W tym przypadku weźmy inne urządzenie, które świeci. Przełączmy się na świecenie oraz kolor temperatury albo jasność na maksa. Kolor temperatury też. Tryb. Kolor. Dobrze. I wtedy to urządzenie zostanie wyzwolone. Czyli jeżeli światło zostanie wykryte, wtedy to urządzenie Wux Ambient Light, czyli R5145, zaświeci się. Klikamy zapisz. Czy automatyzacja ma być wykonywana? Tak. Proszę bardzo, automatyzacja została dodana. Jesteśmy z powrotem i teraz sprawdzimy, czy scena, która została przed chwilą zaprogramowana, zostanie uruchomiona. Mamy czujnik, mamy światełko, mamy aplikację, odpalamy wodę. Teoretycznie światło powinno zmienić barwę. Mamy wykonany alarm, a scena nie została wykonana. Dlaczego? Nie wiem, nie pomogę, nie. Dobra, druga próba. Co zrobiłem? Usunąłem urządzenie, dodałem je ponownie, tym razem do jednej nowej sieci, którą wydzieliłem specjalnie na potrzeby Smart Home, w której to też jest bramka. I co za tym idzie, przyznam się Wam, że nie będzie żadnej niespodzianki, ponieważ ja już to przetestowałem. I dlatego mogę z odwagą puścić wodę, która to powinna zapalić światło. Tego oto świecącego urządzenia. Zaraz po tym, jak ten czujnik wykryje alarm. No i tak właśnie się wydarzyło. Alarm, reakcja, zapalenie światła i poinformowanie domowników właśnie o wydarzeniu
niebezpiecznym. Oczywiście zamiast światła może być to dowolne wydarzenie, dowolna scena, która to zostanie przez Was zaprogramowana. I właśnie w ten sposób będziecie informowani o tym, że wydarzyło się coś niepokojącego, na przykład zalanie, a raczej wykrycie wody przez czujnik zalania. Jeżeli chodzi o jeszcze większe bezpieczeństwo, tutaj wchodzą do nas funkcje płatne, czyli w momencie, kiedy alarm zostaje wykryty, może wyzwolić, raczej wykonać wysłanie informacji na SMS-a lub po prostu telefon do nas zadzwoni. Te funkcje są płatne, wbudowane w aplikację Tuya i wymagają zakupu. Czyli musimy wydać w tym przypadku 6,99. Ja powiem szczerze, z tych funkcji jeszcze nie korzystałem, z tych funkcji płatnych. Jeżeli będę miał jakieś doświadczenie w tym zakresie, podzielę się z Wami tym w jakimś kolejnym materiale. Jest też kilka krytycznych miejsc w naszych domach, które również wymagają szczególnej uwagi. Po pierwsze jest to pralka. W łazience lub gdzie tą pralkę będziecie chcieli umieścić. Generalnie cała łazienka jest miejscem szczególnie narażonym na ryzyko zalania. Niezakręcona woda podczas szykowania kąpieli, czy pęknięty przewód rezerwuaru, czy pralki może spowodować wiele nieplanowanych kosztów. Wszędzie tam, gdzie jest zawór lub przewód z wodą, mamy potencjalny problem. Może kiedy indziej. Jaką rurkę? Pozwól pan. Podobnie jest w kuchni. Tutaj mamy zlew, zmywarkę czy nawet lodówkę, do której doprowadzamy wodę. Lodówki z dyspenserem lodu czy wody są wygodnym sprzętem domowym, ale to również potencjalny problem czy też istotne ryzyko. Więc zostawiam Was z rekomendacją zakupu czujników. Mam tutaj na myśli dowolny czujnik zalania. Może to być czujnik Zigbee. Czujniki zalania od Wuxa są naprawdę jednym z tych dobrych wyborów. Jeżeli lubicie swoich sąsiadów z dołu lub po prostu lubicie swoje podłogi, to warto wyposażyć się w taki oto sprzęcior. Albo kilka. Naruszcie! Klepka odpadła! Zrób coś! Czego? Będzie można położyć Trilentix. I umieścić go tam, gdzie jest potencjalne ryzyko zalania. Linki dotyczące produktów prezentowanych w filmie znajdziecie jak zawsze poniżej w opisie. Na koniec życzę Wam, by zakupiony czujnik nie przydał Wam się ani razu. A jeżeli już zaraportuje zalanie, to żebyście zdążyli zareagować na czas. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć. Dzisiejszy czujnik do testów dostarczyła firma Wux i na żadnym etapie nie miała wpływu na treść tej recenzji. Nie dostałem za nią również żadnego wynagrodzenia.